Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Dzień dobry, kochani, z tej strony Mateusz Lech i Paweł Jeżowski. Witamy po raz drugi. Witamy z nowym intro komentarza dnia, odrobinę odświeżonym. Wasze wsparcie na Patronite pozwoliło nam kupić nowy zielony globus, bo ten stary już był brzydki. Tak, i tutaj Mateusz próbuje moce obliczeniowe komputera, jest bardzo szczęśliwy, zresztą widać po nim. Żeby nie przedłużać, podziękowania duże dla osób, które nas wspierają. Pamiętajcie również, żeby wygrywać kubki, trzeba być aktywnym patronem, bo część osób im się skończyło, a myślą, że jest aktywny i wysyłają do nas odpowiedzi, a więc sprawdźcie, czy w tym momencie... W odpowiedziach też wpisujcie, czy jesteście tu, czy tu, bo my mamy listy, tak jak Rosjanie, na YouTube, my musimy weryfikować czy na listy. Bo nam po prostu 2 razy więcej roboty. A żebyśmy nie przedłużali, opowiemy, żebyście nie musieli słuchać ponad 2 godzin. My jesteśmy w części po tym. Przemówienie. Ja wiedziałem, że ono będzie nudne. Mówiłem Mateuszowi. Mówiłem, że dużo będzie na temat gospodarki, a tak naprawdę chyba nie gospodarki, tylko w sumie obietnic. No to takie wyborcze przemówienie. Pomimo tego, że wiadomo, kto wygra wybory, to jednak... Ja chciałem nawet podpisać dzisiejszą miniaturkę Władimir Putin, marzyciel. Bo to takie są troszeczkę tak. Ja chciałem, że plany i marzenia. Bo za te marzenia ktoś będzie musiał zapłacić. Natomiast słuchajcie, zostało nam przedstawione. My opowiemy o tych wszystkich punktach. Postaramy się was nie zanudzić, tak jak Putin nas dzisiaj zanudził, ponieważ chaotyczne przemówienie, znowuż słabe, pełne jakichś takich niejasności. Jak to będziemy przedstawiać, będzie dla was takie jaśniejsze, natomiast jak się słuchało, bardzo źle się to słuchało. Na kolanie pisane, coś dopisywane w ostatnim momencie. Pod względem takim PR-owym, medialnym, jedno ze słabszych. Chociaż nie wiem, czy na ostatnim pousypiali ludzie, tu ja byłem też blisko. To ja, żeby troszeczkę ubarwnić, powiem, że ten raport, przemówienie było słabe, ale my znaleźliśmy raport, perełkę. I tu zapowiedź, w sobotę wieczorem wypuścimy wam raport i omówienie tego raportu Aleksandra Knobela, dyrektora Instytutu Międzynarodowej Gospodarki i Finansów Ogólnorosyjskiej Akademii Handlu Zagranicznego, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Bardzo długi tytuł. Doradca Putina, znana osoba w Rosji. I zobaczycie, co on mówi, bo mówi zupełnie coś innego niż prorosyjscy, polscy eksperci i ci, którzy twierdzą, że są symetrystami. Więc sięgnęliśmy do samego źródła, najbliżej jak się da. Zapraszamy. Jaruskiego w tym tygodniu nie będzie. Paweł nam Mamy nakręcone część materiału, natomiast ja się trochę słabo czuję. Zaraziłem się od syna tutaj i więc postanowiliśmy... nie ma szans na śmieszki, bo Paweł jest mało śmieszny teraz. Trochę jestem właśnie. Dobrze, nie przedłużając, zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to przemówienie Putina, 2 godziny 6 minut, całe trwało. U nas dużo będzie na temat tych rzeczy wojskowych. I tutaj też było, tak? Będzie dużo na temat operacji specjalnej na Ukrainie, tak to znowuż było nazywane. I pierwsza rzecz, którą Putin tutaj mocno deklarował, to tak, walka, jeżeli chodzi, przedstawiał te cele rosyjskie, one znowuż były zagmatwane, natomiast takim można wysnuć nowym elementem, nowym, starym, myślę, że trochę też nowym, bo było to wielokrotnie podkreślane, to, że nie pozwolimy, aby ktokolwiek z Zachodu wtrącał się w nasze sprawy. Nie pozwolimy, żeby to, co się stało na Ukrainie, wydarzyło się w Rosji, czyli te wszystkie zły Zachód, rzeczy Zachodu, które
na Ukrainie mają miejsce. Tutaj Putin od matuszki Rosji to te ręce precz, tak, i żeby się nikt nie wtrącał, ponieważ on tu sugeruje, że na Ukrainie 12 baz CIA, tutaj też w Rosji próbowali. No i tu można też takie nawiązanie trochę do Nawalnego, tak, że tak wiesz, nie, tam można się gdzieś doszukiwać, jeżeli ktoś chciałby się doszukiwać, że tutaj Rosja będzie walczyć z różnego rodzaju opozycją prozachodnią. Jedynie te nurty narodowo-patriotyczne są chyba dozwolone. Myślę, że tutaj w tej polityce wewnętrznej jeżeli Putin dożyje te 6 lat, należałoby według niego liczyć się z tym, no coraz większe umacnianie się tej władzy i gromadzenie się przy tutaj prezydencie. A więc nie pozwoli Rosja, żeby wydarzyło się to, co na Ukrainie. Tutaj wskazuje też na rosyjski biznes, który według niego przekazał miliardy rubli wolontariuszom, fundacjom charytatywnym, aby wesprzeć bojowników, a więc tu jest taki ukłon w stronę tych organizacji takie, no ale to wcale nie biznesmeni. Przekażcie kolejne miliardy też. Tylko zwykli Rosjanie, ale też pokazuje, gdzie trochę tak, kto ma sponsorować, tak? I sponsorować specjalną operację, nie Rosjanie, za chwilę powiemy, że Rosjanie, ale nie Rosjanie, tylko ci bogaci, czyli ci bogaci mają płacić na tą specjalną operację. Dokładnie. Następny temat. Morski kompleks uderzeniowy hipersoniczny Zircon był już używany w walce. Cyrkon był używany w walce i ten system jest już w służbie. Zakończono testy rakiety manewrującej. Przeczytaj mi to, bo nie jestem w stanie nawet tego wymówić. Burwiestnik. Burjewiestnik. I systemy Poseidon. Tak, kompleks Sarmat został przekazany żołnierzom. Wkrótce to zademonstrujemy, czyli informuje o nowych broniach, już są testowane, Wunderwaffe, wspaniałe, wszystko super, natomiast samoloty i tutaj spadają wiesz co, chyba 11 spadło w tym miesiącu, pytanie, no bo my dawaliśmy... Może ta broń jest skuteczna, tylko ona nie namierza dobrze. Tak, no ale to inna hipersoniczna, tutaj też taki w stosunku do Zachodu, bójcie się, mamy tutaj super, a dla tych Rosjan mamy super Wunderwaffe, które odmieni coś w tej specjalnej operacji. Zostawimy ten temat kolegom bo my się nie znamy na tych super broniach, oni powiedzą, co to są te Poseidony, Sarmaty, jakie różnice. Nie będziemy się tutaj, jak się to mówi, kompromitować, tak, jeżeli chodzi o jakieś tak. Jak widzicie, nawet przejdziemy do tych ekonomicznych bardziej Dokładnie. rzeczy. Chociaż wątpimy jak gdyby w skuteczność, bo skoro byłoby tak wszystko super, to czemu jeszcze tego nie zastosowano? Natomiast ważna rzecz i u nas pewnie o tym się nie będzie mówić, ma powstać nowy program, czyli kolejny rok temu mieliśmy program dla weteranów, a teraz następny program dla weteranów, Czas Bohaterów. Tak, i tam różnego rodzaju, słuchajcie, obietnice, tak, czyli jeżeli weźmiesz udział, czyli znowuż takie promobilizacyjne, tak, no i też taka informacja dla tych, co walczą, że my się wami zaopiekujemy. Że po wojnie, jak wyjdziecie z tych okopów, to nastąpi wasz czas bohaterów. Tak, tutaj u Andromedy był taki program, odsyłamy do niego, gdzie ona w praktyce pokazuje, jak się mają te zapowiedzi istniejące do praktyki, bo zapowiedzi są szumne, a praktyka troszeczkę i realia odstają od tego. Ale to jest chyba jeden z takich najstarszych mechanizmów politycznych. Obiecujesz coś, a gdy już widać, że ta obietnica nie jest w stanie być spełniona, to obiecujesz znowu coś nowego. Tak, w sensie, no tam na przykład w tym rosyjskim programie, co Andromeda tłumaczyła, było pokazane, że jeszcze musisz udowodnić, że jesteś weteranem. To bez łapówki to nie da się.
pomimo, że jesteś, to... Jesteś na tych listach, nie masz nogi, ręki, coś nie masz tam, nogi, ręki, ale nie ma tak, musisz jeszcze łapówkę zapłacić. No, różnego rodzaju problemy takie praktyczne, no i to nie wygląda tak różowo, jak przedstawia to propaganda, ale tu mamy obietnice następnych, że tak powiem, dotacji i różnego rodzaju programów, tak, które tutaj będą miały zachęcać do wstąpienia do tego wojska, no i tutaj udziału w specjalnej operacji. Mówi się, słuchajcie, o kredycie hipotecznym z preferencyjną stopą procentową. Nie będziemy tych wszystkich rzeczy wymieniać, bo tam było kilka, ale te najistotniejsze. Preferencyjna stopa procentowa w wysokości 2%. Program będzie działał, ale nie we wszystkich regionach. W kilku regionach gwiazdka, bo my wiemy, bo my wam mówiliśmy, będzie klastrowanie całej mapy Rosji i regiony, które się wyludniają, w których budownictwo mieszkaniowe kuleje, tam te kredyty hipoteczne będą udzielane. Natomiast w miejscach, w których przyrost populacyjny ma miejsce i dużo się buduje, to już niekoniecznie. Więc no ale to powiedzmy jakie, tak? Daleki Wschód, Arktyka, Donbas, Noworosja. No właśnie chciałem powiedzieć, że ci bohaterowie dostaną bardzo fajny kredyt na mieszkanie, no tam bardzo daleko na północy na przykład. No albo właśnie te nowe rejony, bo tutaj dla tych nowych rejonów, jeżeli by, bo tam sporo się tam przymusowo też wciela, no i oni będą mogli też dostać, że niby, że nie przymusowo, tylko sami chcieli tak się zgłosić, a więc widzimy, że to taka obietnica, ale taka no nie do końca. Tutaj mówi się... To znaczy, wiesz co, do końca. W sensie propagandowym. Do końca. Do końca. Nie, w sensie propagandowym, bo na Zachodzie nie wszyscy wiedzą, o co chodzi w tych niektórych regionach, bo ta informacja nie była jakaś bardzo medialna. Dostanie się tylko do nagłówków prasowych, żołnierze będą mieli 2% kredyt hipoteczny, a ta końcówka zniknie. Tak. Pod tym względem jest to... na dole, nie? Tak. Ogólnie ma to kosztować 120 miliardów, tak się mniej więcej szacuje. No i tam było dużo takich jakieś takiego patriotycznego mambo jumbo. Tak, takich bzdur, tak, no to sobie to pominiemy. Polityka międzynarodowa. Tu było, słuchajcie, dużo na temat broni jądrowej. Czyli klasyka. Klasyka, straszenie, strategiczne siły jądrowe są w gotowości, ale Rosja jest gotowa do dialogu, jeżeli Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. No i potem nastąpiły różnego rodzaju, że nieprawda jest. I to jest niebezpieczne, bo jak sam Putin zaprzecza, to chyba się to wydarzyło. Nie, no ale powiedzmy, czego oni nie planują, a czego Zachód się boi i niesłusznie się boi. Plany Federacji Rosyjskiej dotyczące umieszczenia broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej są bezpodstawnymi kłamstwami. Jest to konieczne, aby wciągnąć nas w negocjacje, które przyniosą korzyści Stanom Zjednoczonym. Jeżeli Putin mówi bezpodstawne kłamstwa, to mnie się zaczyna, lampka zapalać, że nic tak nie potwierdza, jak ich stanowcze zaprzeczenia. No ale dalej mówi, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy. Pytanie, czy na przykład Naddniestrze to Europa, kraje bałtyckie to Europa, bo może Gruzja? Nie. Gruzja czy to Europa, nie? Tak. Tutaj różne kierunki się też wymienia następnej tej rosyjskiej agresji, czy równoległej nawet, tak? Takie też dochodzą. Natomiast on zaprzeczył, że na pewno zachodnia Europa może być bezpieczna, nie ma potrzeby się zbroić i ogólnie my nie zamierzamy, tutaj jesteśmy przyjaciółmi przecież. Bardziej, wiesz co, byłem spokojniejszy, gdy nam groził. No okej. Tak, natomiast tutaj to też jest, pamiętajmy, ta polityka międzynarodowa do wewnątrz, my jesteśmy aniołkami pokoju, Ukraina to nasza wewnętrzna sprawa, to między bratnimi narodami, oni zbłądzili w tej propagandzie zachodniej, ale my ich tam naprawiamy.
Urywając im ręce tak, i tak, nogi, no a tego burząc nie ich mówił, domy. nie? A w stosunku do przecież pozostałych, no to tutaj pokój i bezpieczeństwo gwarantujemy. I tak mniej więcej było. Co jeszcze? Pamiętajmy los tych, którzy wysłali swoje kontyngenty na terytorium naszego kraju. Teraz konsekwencje dla interwencjonistów będą znacznie bardziej tragiczne. Czyli odstraszanie. No tak, no to wszystkie, czyli pamiętajcie, znowu nie chcemy, to pamiętajcie to przemówienie z tym Tuckerem tam. No, musielibyśmy znowuż tam sięgnąć kilka wieków wcześniej i wszyscy, którzy atakowali Rosję, no to źle skończyli i teraz Zachód, i ci, którzy pomagają, to też źle skończą, no bo przecież Rosji się nie da pokonać. Dokładnie. Paweł chyba sobie włączył przycisk, że zniknął, natomiast ja mogę podać następny punkt. Paweł najprawdopodobniej za chwilę wyrzuci. Planowane jest poważne wzmocnienie grup sił zbrojnych Rosji na kierunku zachodnim w związku z przystąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO. Paweł nam wrócił. Ja powiedziałem o tym zapowiedzi, bo słyszałem myszkę i zniknąłeś, więc podejrzewam. Tak, bo jestem jednak chory trochę i sobie kliknąłem i zamknąłem. Nic nie szkodzi. Powiedziałem o tym, że po wejściu Szwecji i Finlandii oni tam planują wzmocnić tą zachodnią część swoją. Tak, i to jest bardzo groźna zapowiedź. My o tym będziemy mówili w piątek. Bo co to oznacza? Oznacza to, że Rosjanie planują część sił, no jeżeli będą mieli takie możliwości, natomiast zacząć gromadzić część wojska i część sił, twierdzą, żeby odstraszyć. Natomiast kraje bałtyckie, no i tu oczywiście NATO będzie miało pewne obawy, no bo w ten sposób można ukryć ewentualną agresję na Pribałtykę. No i tutaj mamy powołany ten leningradzki ponownie okręg. No i prawdopodobnie będziemy mieli gromadzenie jakichś wojsk. No i oczywiście możemy dyskutować, czy faktycznie w celu odstraszenia, tak jak on mówi, no bo to trzeba, nowi sojusznicy, jesteśmy zagrożeni teraz tutaj, że nas zaatakują z tej strony, więc my musimy tutaj budować jakąś siłę odstraszania, czy też faktycznie to chodzi o to, żeby grozić tym Bałtykom, no i coś próbować. To ja może wrzucę, wiesz co, jak już o tym rozmawiamy, słuchajcie, jutro o godzinie 17 mamy Maćka Korowaja i 2,5 godziny rozmowy z Pawłem o najbliższych miesiącach, które według Macieja zadecydują o losie Europy. Więc już teraz dodajmy, gorąco że ja zapraszam. Sporo z Maciejem się nie zgadzałem, natomiast trzeba przyjąć jego też optykę, która jest ciekawa. Ona jest chyba bardziej optymistyczna dla Rosji niż moja, ale warto moim zdaniem spędzić te 2,5 godziny, żeby sobie wyrobić też na ten temat jakieś zdanie, szczególnie, że tutaj nas różne osoby w różny sposób straszą, a też jak gdyby wydaje się mi, że podają fałszywe tezy w oparciu o fałszywe dane, tak? Czyli że tam za 5 lat Rosja się odbuduje, nas napadnie i tak dalej. Tu mówimy zupełnie co innego, chociaż nie jest to może optymistyczne w przypadku szczególnie tego, co Maciek przedstawił. Ale wróćmy do naszego przemówienia, bo jeżeli chodzi o tą specjalną operację, powiedzieliśmy sobie, że tu będą na pewno gromadzone te wojska, natomiast co będziemy mieli dalej? Tutaj moglibyśmy przejść już do tych rzeczy gospodarczych, bo bardzo dużo. Ja mówiłem, pamiętasz Mateusz, zanim zaczęliśmy, mówiłem, że będzie bardzo dużo na temat gospodarki i polityki społecznej, tak? Bo to myślę, że to jest chyba lepsze sformułowanie. Czyli to jest coś, co w tym momencie rezonuje w społeczeństwie, gdyż społeczeństwo zaczyna się martwić o swój portfel i swoją lodówkę. Tak, ale to tak jak u nas, znaczy w Polsce, tak, te rzeczy społeczne, czyli jakieś 500+, przedszkola, macierzyńskie, to wszystko dla nas jest ważne, a jak omawiamy Rosję, to nie wiem dlaczego bardzo dużo komentatorów to pomija.
No ja rozumiem, że to z punktu widzenia Polaków, to tam czy oni będą mieli pensję minimalną taką czy inną, to tam nie ma znaczenia. Natomiast w przypadku Rosjan, no to jest najbardziej istotne, a nie tam, co tam się dzieje na tej Ukrainie, tak? Szczególnie, że ktoś jest kobietą i w sumie nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tam uczestniczyć w tej operacji. Pierwsza rzecz, zapowiedź i obietnica. Płaca minimalna wzrośnie, słuchajcie, dwukrotnie. 35 000 rubli na koniec kadencji Putina. Ale do 2030. No to powiedziałem. Tak, no ale to musimy datę podać, kto będzie liczył kadencję, wiesz, Putina. Tak. Więc do 2030, słuchajcie, minimalna pensja powinna wynosić w Rosji 1500 zł. To jest zapowiedź sukcesu, jaki osiągną Rosjanie za 6 lat. Natomiast warto zwrócić uwagę, że przez ostatnie 10 lat rubel osłabił się o połowę w stosunku do złotówki, więc tak naprawdę to te 35 000 rubli mogą oznaczać ni mniej, ni więcej, czyli dalej w okolicach 900 zł. Znaczy, no może się okazać, że te 35 000 w 2030 będzie tyle samo warte złotówek czy dolarów, tak. Bo tu widzimy, że w rublach te pensje Rosjan rosną, bo jest inflacja i ta inflacja nieoficjalna jest wysoka, o tym wielokrotnie mówiliśmy, ale jak je przeliczymy na dolary, no to mamy realne spadki. No i tego żaden ekspert polski nie może podważyć. Tak. I teraz przejdźmy, no i on też nie starał się, znaczy śmiesznie jakby powiedział, że w dolarach, nie? No to też by było, nie mógł tego nawet powiedzieć. No nie, no, nie było. Ogólnie wiesz co, za 6 lat 1500 zł, gdzie u nas za 6 lat podejrzewam, że minimalna będzie około 5000, może nawet więcej. Więc, minimalna. No. Tak, zobaczymy, więc... no ja tam nie chcę tutaj aż tak, bo nie no, ale wiem, patrząc w to, co się dzieje, wydaje mi się, że jak najbardziej realne, więc Rosjanie, i to będziemy mówili w którymś z przyszłych odcinków, Rosjanie z 10 lat temu zarabiali bardzo zbliżone kwoty do tego, co się zarabiało w Polsce, plus minus, nie były to takie kolosalne różnice, w tym momencie już i odskoczyliśmy dwukrotnie, a nawet może już zbliżamy się do 3 i ten dystans może się powiększać w najbliższych latach, jeżeli zapowiedź jest, że to tylko 1500 zł będzie w 2030. No ale wiesz, no to brzmi w ten sposób, ktoś zarabia teraz 20 000, słyszę, że wkrótce 35. Pamiętajcie, że Putin jest też postrzegany chyba najbardziej pozytywnie na głubince jednak. Tak. Bo to jest ten dobry car, a ci oligarchowie, bojarowie są źli i to takie często to postrzeganie jednak jest w tych najuboższych warstwach, to jest prezydent jednak tych biedniejszych, pomimo że wywodzi się z oligarchii, tak? I likwiduje w tym momencie skrajną biedę, wysyłając ludzi na front. Tak, no w ten sposób, tak. Tak, opisywaliśmy to, że zmniejsza się ten próg ubóstwa. Z jednej strony... Ale poczekaj, dwie rzeczy. On zapowiedział, i to też właśnie będzie rezonować, tak, czyli zmniejszenie tego ubóstwa, on tutaj mówi procentowo, że z 9%, że już jest sukces, tak. Zapominając dodać dwie rzeczy. Że pierwsza rzecz, to ubóstwo zmniejsza się w 3 sposoby. Czyli tak, zmieniono metodologię, Rostat inaczej liczy niż kiedyś liczył, tak. To zapomniał dodać, a więc jak się zmieni metodologię, to i nawet 5% będzie, da się. Druga rzecz, sporo tych ubogich rodzin poszło, znaczy są weteranami. Zaczęli zarabiać dużo. Znaczy zaczęli zarabiać nagle dużo, no bo mąż poszedł na tą specjalną operację i rodzinie się polepszyło i to widzimy faktycznie, że tu mamy wpływ specjalnej operacji na te najuboższe regiony, że tam te przepływy się poprawiły. No i następna taka rzecz, no poprawia się likwidując, tak? Tak. Więc sukces goni jak sukces. Jak już umrze, no to już go się nie liczy, nie? Natomiast pomimo tych prób wciąż w Rosji jest 13,5 miliona ludzi, którzy żyją poniżej progu ubóstwa, tak. I to powiedział sam Putin dzisiaj.
więc jest to dosyć dużo ludzi. No, tak jak mówię, my szacujemy na wyższą ilość, natomiast tu faktycznie władza ma pewne sukcesy, szczególnie przy tej metodologii, no i dzięki specjalnej operacji to się faktycznie zmniejsza. Tak. I teraz tak, ważna rzecz. To mnie bawi, ale bawi Przedszkola? mnie to. Tak. No nie, to jest super ważne. Słuchaj, wszystkie my o tym w sumie nigdy nie powiedzieliśmy, ale od czasów sowieckich wybudowano nowe przedszkola, ale te, które były wybudowane, to można na palcach policzyć, które zostały wyremontowane. No właśnie, ale dlaczego mnie to bawi? Bo po pierwsze zapowiedziano, że od 2025 rozpoczną się te remonty, no bo po wyborach. Po wyborach, więc łatwiej obiecać. Ale... No nie ma zapisanych w tych, no to trudno by było tak, wiesz, powiedzieć, że już w tym roku, a przecież nikt nie zapisał tych pieniędzy na te przedszkola. Tak, no ale to obiecać można też w przyszłym, że za 2 lata się zacznie i tak co roku przesuwać. Natomiast następny temat przeznaczą na ten środki 400 miliardów rubli. To wychodzi jakoś 4,4 miliarda dolarów na remonty wszystkich przedszkoli. Troszkę mało. Mało. Co tam, toalety wymienią, pomalują, nie za duże te kwoty. Przedszkole, znaczy trochę przedszkoli w tej Noworosji, czyli w tych okupowanych, to podobno odbudowali, ale też tylko na papierze. Ogólnie jest problem, jeżeli chodzi o remonty szkół, przedszkoli, ale ogólnie jeżeli chodzi o remonty i tu też dużo było na temat tej sytuacji, czyli wiesz, on trochę jednak został wywołany w tą zimę do tablicy, no i tutaj też mówi, słuchaj, te rzeczy, o których mówiliśmy, tak, czyli ma być nowy program tych awaryjnych domów, czyli ten problem, o którym wielokrotnie mówiliśmy, tak, że teraz ma być lepiej, ale jak to chcą osiągnąć, no bo tam są biliony potrzebne rubli, na ten, no to w sumie nie wiadomo, ale ma być tutaj lepiej i do 2030 ma się sytuacja tych ludzi poprawić. No i wiesz, jak mieszkasz w takim domu i słyszysz, że on ci pomoże, no to tam może i wierzysz, tak? Ja sobie sprawdziłem w tym momencie, wiesz ile jest przedszkoli w Rosji? 47 000. No to jak policzymy tą kwotę, to nie wychodzi za dużo wcale na te remonty. No i większość jest sowieckich, tak? To też powiedzmy sobie, tak? No bo tych nowych w Rosji to budowano, ale to właśnie Moskwa, Petersburg i to dla tych, wiesz, milionerów i klasy średniej, tak? Jakieś prywatne przedszkola, tak? Tak, też modernizactwo mieszkalnictwa i usług komunalnych 4,5 biliona to też nie jest dużo. To nie jest dużo, ale w końcu zobacz, w końcu się do tego tak, że widzi problem, że rury pękają, że tak. My mówiliśmy, że on się przecież zajął tematem, z tym młotkiem i śrubokrętem latał. Tak. No i teraz obiecał pieniądze. No i wiesz, jak ktoś słyszy 4,5 biliona, to mówi, o, dużo pieniędzy, ile hajsu, nie? Ja właśnie chciałem sobie to tak przeliczyć 45 miliardów no, coś koło euro. Tego. Coś koło tego, nie tak dużo. Nie tak dużo. 45 miliardów euro i to jest na 6 lat, tak? A w tym roku nic. To tak, znaczy bardzo mało. To znaczy bardzo mało, a w przyszłym roku cięcia. Bo to też ważne ale jest, bo na przyszły rok jest spadek na inwestycje w te kwestie 30 albo 40%. Teraz już nie pamiętam, jeżeli ktoś pamięta z naszych materiałów ten procent, to dajcie znać w komentarzach. No wiesz, no tu można podać dowolną. Słuchajcie, przy tych obietnicach to on mi mógłby powiedzieć 6 i 7 do 2030, tak? Ale chodzi o to, że nawet mimo, że to są obietnice, to są małe obietnice. Tak. Nawet pomimo, że można by tu było bez kozery powiedzieć 500 bilionów. Tak, następna gazyfikacja społeczna. Tak. To taki nierealny, ale to się ciągle przewija. To nie wiem, co z tą gazyfikacją. I to znowuż Kamczatka, Karelia, czyli te takie najbiedniejsze, bo to pamiętajcie, słuchają ci najbiedniejsi, ja mówiłem, to są jego tak wyborcy i mówią w tej Karelii, gdzie no nie jest za bogato, czy na tej Kamczatce mówi, o, będziemy mieli gaz, nie? Tak. Chociaż tyle.
Chociaż tyle, nie? Bo przecież car obiecał, tak? No to przecież będzie, nie? Skoro obiecał, no to będzie. Następna płomienna inwestycja to Rosyjska Federacja przeznaczy 150 miliardów rubli, aby unowocześnić transport publiczny. Słuchajcie, my zrobiliśmy materiał, nie wiem, ze 3 tygodnie temu. To jest w przeliczeniu na euro 15 miliardów euro, jeżeli dobrze liczę na szybko, a zapotrzebowanie chyba w samej autobusowej flocie to było 60-70 miliardów, a gdzie tam inne środki transportu. Więc to też bardzo słabiutka obietnica. To nie pokryje procesu degradacji. Może tak powiem. Ta kwota, którą obiecał Putin w tym momencie, nie jest wystarczająca, aby podtrzymać flotę, która obecnie jest mocno zdegradowana. Możemy tak, no słuchajcie, chyba jedna z najważniejszych rzeczy i to zmiana, polityka podatkowa, wprowadzenie progresji. My o tym mówiliśmy, że tutaj już pierwsze rzeczy już zostały wprowadzone, natomiast wydaje się, że będzie sięganie do kieszeni tych bogatszych Rosjan. Tak? I to tak powiedziane w ten sposób, że ci bogaci. No i to znowuż jest dla tych najbiedniejszych, ale ta klasa jeszcze średnia, która jeszcze powiedzmy istnieje, może zacząć się martwić mocno tą zapowiedzią. Podniesiono dla tych, którzy zarabiają trochę powyżej najniższej krajowej, podniesiono z 13 na 15, progresywny wprowadzony na 25, natomiast już zapowiedzi są Ministerstwa Finansów, że jakby 30 trzeba było, proszę pana, to i 30. I 40 się pewnie znajdzie w przyszłości, tak? Tak, widzimy, że więc tutaj modernizacja systemu podatkowego brzmi jak reforma, natomiast to nie jest reforma, to będzie podwyższenie podatków. Nie, reforma. Znaczy w złym znaczeniu może, że to nie inaczej, wiesz, możemy dyskutować, czy progresja jest reformą. Dla mnie jest, tak, bo ale pod warunkiem, że ci najbiedniejsi dostaną mniej, a tam jest, że od punktu wyjścia zaczynasz, idziesz tylko w górę. No tak, ale to wiesz co, to jest właśnie idealne, bo tutaj powiedział, patrz, płaca minimalna się zwiększa, dla was będziemy dosypywać, potem jeszcze powiemy, że tam były a kto za to zapłaci? Ci bogaci. Tylko, że jak im wzrośnie pensja minimalna, a progi progresu zostaną, to wiesz, o co chodzi, nie? To wszyscy dostaną wyższy podatek. Ale... No dobra, czepiam tutaj się. Ma brzmieć, najbiedniejsi zostaną ochronieni, populistyczne, słuchajcie, typowo taki nowy ład rosyjski, ale czyli próba zmiany tego systemu, bo mówi, że to nie reforma. Ale nowy ład też był reformą, tak? Też możemy dyskutować złą, dobrą i tak dalej, ale była próba bardziej, wiesz, bo chodzi o to, że cały czas w Rosji, i to jest prawda, mamy nierówności społeczne. Rosja ma najwyższe nierówności społeczne i teraz Putin mówi, ja chcę to zmienić, chcę zmniejszyć te nierówności, czyli ci najbogatsi mają więcej płacić, a ci biedni mają się stać bogatsi, nie? I teraz tym narzędziem ma być właśnie progresja. Bo pamiętaj, że Rosja prawie nie miała tej progresji. Ja tylko zaznaczę, że wczoraj omawialiśmy, że wzrost tych podatków wygospodaruje około 1 biliona rubli, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie podwyżek nauczycieli i lekarzy. A to zaraz do tego dojdzie. Aha, okej. O tym też będzie. O tym też będzie, czyli tutaj progresja, jak dla mnie duża zmiana. I to nie wiem, czy to się uda, bo do tej pory też taką siłą napędową była jednak ta klasa średnia, to, że w Rosji był jednak w miarę ten liniowy podatek, a teraz mówimy nie, popełniliśmy, to trochę jest przyznanie się do błędu, czyli że do tej pory nasz system podatkowy, który przecież przez tyle lat istniał, bo proponuje się dokładnie rozwiązania takie trochę zachodnie, tak? Nie? Że wiesz, tutaj mamy progresję, ci najbiedniejsi to najlepiej, żeby nie płacili podatków, ci trochę biedni to niska stawka i tam progresyjnie rośniemy. Tylko, że tu ten punkt wyjścia nie jest od 0, tylko od 13.
Więc... No tak, no okej, nie? Ale jednak w tą stronę to idzie. Program rodzina. Tak jest. Regiony, w których wskaźnik urodzin jest niższy od średniej rosyjskiej, otrzymają pomoc co najmniej 75 miliardów rubli. No i mowa trawa, co to znaczy? Że co wtedy za te pieniądze? No, że... Przedszkole zbudują? Nie, rury naprawią w domu, żeby ciepło było? Nie, no jakieś prorodzinne tutaj mają, tak? No, akurat tutaj, przedszkole i ogrzewanie w domu to takie prorodzinne to są prorodzinne, tak? No, tak. No tutaj się mówi o których regionach? Centralne okręgi federalne, północno-zachodnie. Wsparcie rodziny. To ma iść na wsparcie rodziny. No i znowuż tutaj się zaznacza, ta rodzina ma być znowuż dla tych najbiedniejszych. Tak, natomiast znowu ta kwota nie jest duża. To jest 7,5 tak, nie jest miliarda. duża, ale mówi się rodzinom wielodzietnym, tak, że to jest ten kierunek. Mamy pewne podobieństwa do niektórych naszych tam powiedzmy rozwiązań, ale chodzi o to, że to jest ten kierunek, bo jemu chodzi o to, żeby wspierać tą dzietność i te rodziny wielodzietne. Tam mamy wysokie wskaźniki ubóstwa właśnie, no i trzeba je dotować. Tak. I to jest taka obietnica, jak ktoś słucha, jest biedny, mąż zadumany, to mówi, o dobry car, teraz nam dosypie, nie? Tutaj 75 miliardów, nie? Co prawda większość ukradną, ale może się podzielą. I to jest ten minus tego rozwiązania, że tu nie powiedział, że na przykład każda rodzina, wiesz, dostanie, chociaż będziemy mieli zapowiedź też dotyczących rodzin, tylko że tam jest ten system podatkowy, a nie te nasze 500+, ale bardzo gdzieś tam zbliżone rozwiązanie. Tak, ale ogólnie wsparcie najbiedniejszych i wielodzietnych rodzin to jest kierunek, w którym widać, że ta władza kładzie nacisk na to, nie? Że, bo to są też ludzie, no ta lodówka, nie? Ta słynna lodówka, tak, tu trzeba tą lodówkę zapchać. Tak, kredyty, no i następne, kredyty preferencyjne. Kredyty preferencyjne, słuchajcie, zostaną przedłużone do 2030 roku. No i tutaj... Przy zachowaniu podstawowych parametrów, o których wielokrotnie mówiliśmy. Tak. No ale idzie w poprzek banku centralnemu, bo bank centralny chciał w tym roku to zakończyć. Powiedział, że to jest szkodliwe dla gospodarki i tak dalej. Putin mówi nie, trzeba to zachować. Bardzo dobrze, niech zachowają. Zostanie też przedłużony program kapitału macierzyńskiego, czyli ichniejsze te 500+. To było to wsparcie jednorazowe po urodzeniu pierwszego dziecka i odrobinę mniejsze wsparcie po urodzeniu drugiego, o ile dobrze pamiętam, i środki mogą być przeznaczone... 630 000 rubli przy narodzinach pierwszego, kolejne 200 000 drugiego dziecka. Środki mogą być przeznaczone na zakup lub remont mieszkania, z tego co pamiętam. Tak, tylko żebyście to też rozumieli, to nie jest tak, że to co miesiąc. Nie, to jest jednorazowe. Jednorazowe i na całe życie, że tak powiem. Jak gdyby za dziecko, tak? O, może tak. Została zrobiona wycena i jesteście rozliczeni. Jesteście rozliczeni. No i następna rzecz, ulgi podatkowe, czyli tak z jednej strony dajemy tutaj ten kapitał macierzyński, z drugiej strony, jeżeli pracujecie, to akurat jest system, który w wielu krajach działa, akurat mi się zawsze podobał, czyli ulgi podatkowe ze względu na liczbę dzieci, czyli podwojenie na drugie dziecko, no i ważna zapowiedź, no, a więc na przykład wiesz, niektóre rodziny tylko z tego przemówienia to usłyszą, nie? Tak. Że im teraz na drugie dziecko będzie 2,8 tysiąca. To jest 122 zł. Czyli tylko żebyście zrozumieli, oni nie dostaną, tak? To jest jak gdyby ulga podatkowa. Jeżeli ktoś ma troje dzieci lub więcej, to jest 263 zł ulgi podatkowej miesięcznie. Tak, no to całkiem konkret, tak? A 6 tysięcy. Tak. Biorąc pod uwagę zarobki Rosjan, to jest całkiem dobra oferta. Tak, i to wiesz, i to będzie pamiętane z tego całego przemówienia, tak, w wielu rodzinach, że konkret dał 260, tak jak u nas się pamiętało, dali tam te 500 czy 800, to teraz będą pamiętać, dali 263, dał i to dobry car.
No bo to on. Tak, tylko zastanawiam się, jak wytrzyma to budżet, chociaż tu będą bogatsi sponsorować tym progresywnym podatkiem, podejrzewam, nie? No tak mniej więcej to zostało przedstawione. Nie, no okej, brzmi to logicznie. Tu akurat nie będę się wyśmiewał czy coś, bo nie jest to złe. Projekt Narodowy Młodzież Rosji. Od 1 września tego roku wprowadzi się dodatkową opłatę w wysokości 5000 rubli miesięcznie dla wszystkich doradców, dyrektorów oświaty w szkołach i uczelniach. I jakbyś mi mógł wytłumaczyć, co to za dodatek? Jak jesteś tam osobą, tak, tutaj z tego wyższego szczebla na poziomie zarządu szkoły, no to będziesz miał dodatek. Aha, czyli to taka premia dla dyrektorów szkół, tak? Dyrektorów, tak, ich tam zastępców i tam osoby tutaj, które zarządzają. Okej. Następne, od 1 marca zwiększy się dopłata za prowadzenie klas i nadzór nad grupami w technikach do 10 000 rubli. Tak, czyli wychowawca, takie premie, tak? Tak, konkretne. Tak. Jesteś wychowawcą, czy tam osobą, która nadzoruje dodatek. Sporo jest właśnie dla tych nauczycieli, bo to zostało obiecane, bo to jest jak gdyby problem, po prostu oni w Rosji też akurat mało zarabiają. Tak. Znaczy mniej niż w Polsce to też. 9 miliardów rubli na modernizację infrastruktury uczelni pedagogicznych. To akurat nie za dużo, no ale okej. No i 120 miliardów na szkoły techniczne i wyższe uczelnie. Doposażenie. No to już akurat jakaś tam kwota jest na te wiertarki do robienia tych różnych rzeczy. To są też uczelnie wyższe, wszystkie i szkoły techniczne. No bo tutaj się też kładzie nacisk na tą, no w sumie słusznie, tak, na te szkoły techniczne. Wiesz co, to jest bardzo ważne, zwłaszcza przy przejściu na autarkię. Wiesz, potrzebujesz mieć ludzi, którzy potrafią ci coś zrobić, więc... Tak, no i jakieś nakłady się, tak... Następny projekt, taki ogólnorosyjski projekt. Tu bym poszedł już w klaster marzeń. Ja bym tak. Tak, tu już marzenia. Teraz idziemy trochę w marzenia, bo o ile teraz co czytaliśmy, to takie całkiem rozsądne. Jako plany jest ok. Jak wyjdzie, to. Okay. No. Teraz projekt marzeń, czyli projekt Narodowy Personel do 2028 konieczne jest przeszkolenie około 1 miliona pracowników fizycznych dla branż zaawansowanych technologii. Nie sądzę, żeby to się mogło udać, no ale okej. Zostanie do 2030 roku w Rosji otwartych 12 szkół kierowniczych. To akurat chyba nie będzie żaden problem. W ramach programu tworzenia kampusów uniwersyteckich Federacji Rosyjskich powstanie 40 takich obiektów, na które zostanie przeznaczone 40 miliardów rubli. 400 miliardów rubli. Kampusy uniwersyteckie, coś czuję, że się nie uda, a jak uda się, to będzie to dziwne. Jakieś oszczędności pewnie będą po drodze. Program Priorytet 2030 zostanie przedłużony na 6 lat. Na ten cel zostanie przeznaczone 119 miliardów. Natomiast niestety nie kojarzę tego programu. Wiesz co, to z tego musiałbym sprawdzić, ale to chyba jest dotyczący też tych elementów, które mają być rozwijane, tak, i tam też jest mowa o tych technicznych kierunkach. Okej. No i konieczne jest podniesienie poziomu wynagrodzeń nauczycieli, ale tu żadnych obietnic terminowych ani kwotowych nie ma. Nie ma, tak, ale zostało to zapowiedziane. No i tu jeszcze powiedzmy, najtrudniej będzie ten 1 milion zrobić. Tych 1 milion wyszkolonych pracowników wysokich technologii. Bo tutaj tak, bo wojsko przecież o tych samych zabiega pracowników. Tak. No albo wojna, albo taśmociąg, wiesz co, szkolenie po łebkach też. Ale dalej będzie mowa, że musimy wszystko automatyzować i robotyzować. I tu wchodzimy w gospodarkę opartą o danych, a więc kolejny projekt, tak? Tu ogólnie mamy taką 6-latkę. Nie? Tak w sumie nawet się śmiesznie składa, czyli
kadencja Putina trwa 6 lat, za Związku Sowieckiego mieliśmy 6-latki też, 5-latki były, no ale też 6-latki, no i tu jest taka 6-latka, nie? Gospodarka oparta do danych, do 2030 stworzenie platformy cyfrowej, no i wszystko tam, z czego tam ma nie być, tak? Jeżeli chodzi o sfery gospodarcze, społeczne, 700 miliardów rubli. No chcą zastąpić zachodnie rozwiązania, po prostu. Śmieszna kwota, szczerze powiedziawszy, znaczy wydaje się duża, no ale jeżeli patrzymy na różnego rodzaju wyzwania, tak, i tak naprawdę zastąpienie w IT wszystkich rozwiązań zachodnich rosyjskimi, taką pełną autarkię, to nierealne zupełnie, tak? To jest jakaś sfera marzeń, można powiedzieć. To następna sfera marzeń. Dostęp do szybkiego internetu musi być zapewniony na niemal całym terytorium Federacji Rosyjskiej. To można odłożyć na półeczkę z marzeniami niezwykle. No, ale to wiesz, to bardziej przypomina też w Polsce, czy gdzieś był też tak internet dla każdego i to w Polsce jest realne. W Rosji nawet patrząc na mapę, no nie. Tak. I nie ma żadnego też sensu, to już inna sprawa, tak, żeby w każdym... Tu następna sfera marzeń. Na rozbudowę rosyjskiej konstelacji satelitów zostanie przeznaczonych 116 miliardów rubli. Raz, że kwota nie jest zbyt duża. Dwa, Roskosmos zalicza wtopę za wtopą, traci klientów, traci udział w rynku i robiliśmy o tym programy, przynosi od kilku lat straty, więc ja nie widzę tego. Bardziej się zawiną do tego 2030 roku niż wzmocnią swoją pozycję, jeżeli chodzi o konstelację satelitów. Nie wiem, może coś tam wystrzelą, tak, ale... No ale dobra, no, wystrzeliwać mogą. Na razie wystrzelenia z roku na rok im spadają. W 2012 byli wiceliderem na świecie, czy nawet liderem. W tym momencie wyprzedzają ich kolejne kraje. W zeszłym roku wystrzelili chyba 17 razy. I Stany Zjednoczone, Chiny, wszyscy ich wyprzedzają kilkukrotnie, więc ja nie spodziewam się tu żadnego przełomu i włożyłbym ten projekt na tą samą półkę, co projekt Długie i aktywne życie, że średnia długość życia Federacji Rosyjskiej do 2030 roku powinna wynosić co najmniej 78 lat, a następnie ponad 80 lat. Obecnie sam Putin przyznał, że 73 lata wynosi średnia, więc dekretem... No chyba tylko kobiety liczę. No. Ale to dekretem zakaże umierać ludziom przez najbliższe 6 lat. Znaczy jest moim zdaniem pewna szansa. No to musisz mi powiedzieć. No ale to wiązałoby się z eskalacją działań wojennych na większą ilość krajów, tak to wtedy da się zrobić. No musisz mi to bardziej wytłumaczyć. Jak wtedy zwiększysz średnią życia w Rosji o 6 lat? Wtedy się już zwiększy. Musisz tłumaczyć. No jeżeli by się zwiększyła umieralność w następnych latach, tak, a potem w 2030 planujemy pokój, to się zwiększy. Dlaczego? No bo już usuniesz jak gdyby część społeczeństwa, tak? No tak, ale średnia, że młodzi znikają i wtedy ci się wliczają w średnie? Nie, no wtedy część społeczeństwa, wiesz, męskiego szczególnie usuniesz, bo w Rosji jest ogólnie problem, jeżeli chodzi o długość życia mężczyzn. No tak, likwidując mężczyzn, zostają ci kobiety, wydłuża ci się średnia. Dobra. Co prawda one zaczynają teraz coraz więcej pić, tutaj nie wspomniał i może się okazać, że to nie będzie rosnąć, natomiast ogólnie kobiety żyją dłużej, a więc likwidując tutaj tą część męską i powołując na przykład tak do 65 tych mężczyzn do wojska, no to można ich tam, wiesz, trochę zmniejszyć. Okej. Dobra. Abstrakcja kompletna. Abstrakcja totalna jakiś taki ten, w sumie nie wiem po co on to mówił, może to tak ładnie, może oni chcieli usłyszeć, że oni długo żyją i że, nie wiem. Nie wiem, natomiast z 73 do 78 w 6 lat, dobra. Nie to się w ogóle nie Tutaj przejdźmy teraz do eksport-import.
Bo to jest ciekawe. Eksport Federacji Rosyjskiej niezwiązany z surowcami energetycznymi powinien wzrosnąć o 75%. Tak, i ja tu zapraszam bardzo serdecznie na te nasze sobotnie spotkanie, no, gdyż pokażemy Wam, jak to jest abstrakcyjne stwierdzenie i to na ichniejszych danych. Po prostu. To jest po prostu mission impossible. Co oni chcą sprzedawać? Kobiety? Nie wiem, co oni chcą sprzedawać, tak? Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Udział importu w Rosji powinien spaść do 17% PKB, czyli tworzenie autarki. Tak, to już mówiliśmy. Może się udać. To się akurat może udać. Tak, z jakością może być gorzej, no ale okej. Tak. Konieczne jest podwojenie inwestycji państwa, biznesu, badania, rozwój. Te wszystkie kraje się wpisują. Potem tak, do 2 PKB, później jest ułamek tego i tyle. No my mówiliśmy, tak, jeżeli chodzi na przykład venture capital, jak to wygląda w Rosji. No tragedia, badania, rozwój to tylko związane chyba z wojskiem, teraz się robi, a innych się nie robi, a więc też nierealistyczne. Udział krajowych produktów high-tech w krajowym rynku powinien w ciągu 6 lat wzrosnąć 1,5-krotnie i ja Ci powiem, że to jest realne, bo baza jest niska. Tak. No jest realne. Tak. Jest realne, ale no też tak. No będzie to middle tech może, nie high tech. To zależy co nazywamy właśnie tym. Może high tech, wiesz, z lat 90. XX wieku. Tak, ale jest... No i teraz znowuż 2030 Rosja będzie wiodącym krajem pod względem liczby robotów przemysłowych. Co prawda chyba 25, tak twierdzą. Wiodącym to ona nie będzie jakoś... Ale wiodącym 25 to też brzmi nieźle, jak słabo, na wiodącego na 20. No bo jakby powiedzieli, że w pierwszej dziesiątce, no to już by było, wiesz, komiczne, zbyt ambitne i zbyt populistyczne, no ale to też jest populistyczne. Widzimy prymitywizację, nawet jeżeli chodzi o produkcję wojskową. Żadnej automatyzacji, robotyzacji się nie wprowadza i to jest wąskim gardłem, bo po prostu jest za mało ludzi i wszystkie opracowania rosyjskie mówią, że trzeba roboty, automatyzacja linii, sztuczna inteligencja i tak dalej, a potem życie przychodzi i mamy ręczną pracę, tak jak się pracowało przed 50 latami. Dlaczego? Dlatego, że cały sprzęt jest zachodni i nie działa, ewentualnie jest chiński i też nie działa. No ale może wiesz co, przez 6 lat ten chiński zacznie działać, bo się poprawią. Wtedy może. Projekty dotyczące suwerenności technologicznej otrzymają priorytetowe finansowanie budżetowe, co jest kłamstwem, bo priorytetem ma... jest specjalna operacja. Tak, dokładnie, więc tu mamy kłamstwo. Do 2023 roku konieczne jest utworzenie co najmniej 100 parków technologicznych. Słabo to widzę. Może parki będą po prostu. Parki może będą. Więc okej. Inwestycje. Tu też mamy bardzo ciekawie. To już jest takie science fiction. Tak. Wolumen inwestycji w kluczowych obszarach rosyjskiej gospodarki ma wzrosnąć o 70%. Kto będzie inwestował? Tak. Skąd będzie? Chyba że inwestycje kluczowe się oznacza, że wzbrojenia, no, ale to też będzie ciężko. Chyba że jest rozwiązanie. Spojrzał na statystyki teraz, gdzie inwestycje poleciały na łeb, na szyję i od tej bazy wzrosną o 70%. Tak, no i też przechodzi teraz w takie mało istotne rzeczy, dla tej Głubinki szczególnie. Nowe gwarancje ubezpieczeniowe, odliczenie od podatku inwestycji obywateli na giełdzie, tam mówiliśmy, nikt nie chce na tej giełdzie inwestować, szczególnie z tych drobnych inwestorów, no chcą tam dawać te ulgi i odliczenia podatkowe. Ubezpieczenie indywidualnych rachunków inwestycyjnych, czyli gwarancje, tak? Bo teraz jest tak, że jak tam masz i stracisz, to ten. Nie wiem, po co to w tym przemówieniu. No, czymś trzeba było zapełnić, no wiesz. No to jest takie zupełnie bezsensowne. Bon oszczędnościowy.
mało istotne i nudne. Przejdźmy do przedsiębiorczości, bo tam są ciekawe informacje i gdyby oni to zrealizowali, to jest bardzo pozytywna zmiana. Gabinet Ministrów musi wypracować parametry amnestii dla małych firm, które zostały zmuszone do korzystania z programów optymalizacji podatkowych. Czyli co, jeżeli oszukiwaliście troszeczkę i was złapaliśmy, to może wam darujemy, żeby nie zamykać tych wszystkich firm, które to robiły? Nie, tam wiesz co, jeżeli wyciągałeś, bo tam oni wychodzili na ten Cypr i tam inne, dzielili te przedsiębiorstwa, były różne jurysdykcje i teraz wszystko do Rosji ma spłynąć. No dlatego mówię, no jeżeli oszukiwaliście, złapaliśmy was, ale no szkoda by było, żebyście wszyscy te firmy pozamykali, no to my wam damy amnestię. Drugi temat, firma działająca w Rosji musi mieć gwarancję nienaruszalności swojego majątku. I to jest ciekawe, gdyż dosyć niedawno wprowadzono przepis. No i właśnie dlatego on do tego pije. Tak, ale do swojego rządu własnego? Tak. Aha, no to tu już jest też jeszcze w ten sposób. No bo ja przypomnę tym ludziom, którzy nie oglądają nas zawsze. Został wprowadzony przepis przy komisarzach walutowych, może kojarzycie, że jeżeli eksporter nie odda swojej waluty, nie sprzeda swojej waluty, nie upłynni na czas, to grozi mu konfiskata majątku. No i tu jest, tu jest jego wypowiedź całkowicie przeciwna, nie? Tak, i jest jeszcze druga rzecz, czyli mamy te konfiskaty tych sprywatyzowanych majątków, które przydałyby się teraz dla przemysłu tego zbrojeniowego. No i mamy już chyba 6 przedsiębiorstw, które zostały przez prokuratorę i przez sąd zajęte i tam, a więc cała ta prywatyzacja z lat 90. i to w tych sferach biznesowych bardzo źle, tak? I on mówi, że nie, że tak. I tam powinna być gwiazdka, chyba że dotyczy przemysłu zbrojeniowego. No to wtedy to wtedy nie macie tej nietykalności. Małe firmy będą mogły co 5 lat skorzystać z 6-miesięcznego urlopu kredytowego, nie pogarszając przy tym swojej historii kredytowej. To jest akurat fajne. Czekaj. Jako mały przedsiębiorca ja bym powiedział, dobra robota, panie Putin. Takie, wiesz, wytchnienie kredytowe raz na 5 lat. To jest populistyczny przepis. Nieważne, czy on jest poroniony, czy nie. Jest dobrze będzie odebrany, myślę, że przez małych przedsiębiorców. No nie, wszystkie, wiesz, takie wakacje kredytowe, jakieś ulgi, to są korupcjogenne A elementy, B to znowuż banki muszą sobie, że tak powiem, wliczyć w koszty i kredyty na tych. Ty mówisz od strony ekonomicznej, ja mówię od strony przedsiębiorcy w Rosji. On usłyszał i się ucieszył. No może tak, natomiast pomysł więcej szkody niż pożytku. Tak, no jak większość pomysłów z listy, no ale mniejsza o to. Natomiast od 2025 roku zapowiedział przejście na podejście oparte na ryzyku i mniejszej kontroli. No ale oni cały czas to tak zapowiadają i z roku na rok się coraz gorzej jest, tak. Znaczy ale nie tylko w Rosji, tak? Żeby tak być już uczciwym, bo w innych krajach europejskich również, natomiast w Rosji chyba gorzej jest pod tym względem. No bo tutaj masz teraz ten FAS, tak? Przecież FAS zawsze może ci powiedzieć, że za wysokie masz teraz ceny. Nie? Tak, lecimy masz dalej. Komisarzy walutowych, masz mnóstwo, tak? Tak. Dodatkowych rzeczy. Lecimy dalej. Ojej, to strasznie dużo jeszcze będzie. Jezus, on wszystko. Już tak, każdego chciał chyba zadowolić w tym przemówieniu. Tak. No ale to politykę regionalną możemy sobie opuścić, gdyż nic nie było ciekawego, poza tym, że trzeba, wiesz, rozdysponować środki, żeby te zapóźnione regiony nadgoniły, takie, wiesz, zapowiedzi populistyczne, nic z tego nie wyjdzie. Sortowanie ma być. Odpadów. No super. Ale dopiero w 2030 chyba. Po co wcześniej? Nie ma sensu. To o ekologii? No to właśnie mówię, tak.
No to o ekologię też można powiedzieć, że zrobiliśmy. Zwiększenie wynagrodzeń, leśnictwo, meteorologia, coś tam, tak? Ochrona środowiska tak samo, fundusz jakiś dodatkowy. Wszystkim rozdać, wszystkim dopompować, wszystkim podwyżki dać, wszystko wyremontować i wybudować. Rozwój sieci lotnisk, turystyka, rozwój sieci lotnisk 250 miliardów, no na razie są spadki, ale właśnie obiecali, że się skończą i będą wzrosty. Tak, i przepływ turystów powinien wzrastać. Tu mam pewne wątpliwości. Oni jak w Excelu wzięli sobie tak, ile tak będzie? 5% rocznie. No dobra, taki procent składany. Okej. W 2024 M12... Ale poczekaj, bo oni, to też jest fajne, udział turystyki w 2030 ma wynieść 140 milionów rocznie. To więcej obywateli będą musieli przynajmniej 2 razy, bo będzie mniej niż 140 milionów. No ale pensje wyższe. Pensje to wyższe, będą musieli 2 razy przynajmniej jeździć. Tak? No. Tak, a przeznaczy na rozwój lotnisk. Taka rodzina 140 milionów. No. To dużo. Nie drąż, nie, to nie ma sensu. To przecież nie ma sensu. Rosja natomiast przeznaczy 250 miliardów rubli na rozwój sieci lotnisk. No to powiedziałem. Ale to jest ile? 2,5 miliarda euro? No co ja ci mam powiedzieć, oni to zmniejszyli, tak? Oni mieli teraz... Ale to ile tych lotnisk rozwiniesz za 2,5 miliarda euro? Ale to jest mniej więcej tyle, ile oni wydają, tak? Więc za bardzo nie rozumiem, po co to wpisali, bo oni wydają 50-60, a teraz zmniejszyli, tak? Bo się skończył ten program w 2024 i szukają teraz pieniędzy od 2025 znowuż na ten rozwój. No i on... Okej, to wiesz co, pominijmy to, natomiast ja bym chciał wisienkę na koniec dać, że powiedział, że muszą sobie poradzić z kolejkami na przejściach granicznych, czas kontroli nie powinien przekraczać 10 minut. Biorąc pod uwagę, że chcą, wiesz, blokować wyjazdy tych wszystkich potencjalnych zmobilizowanych, kontrolować szary eksport i import, no to nie wyobrażam sobie, jak to będzie 10 minut. To nie ma chyba nawet takiego kraju, ja nie wiem, tak? 10 minut na odprawę celną? No dlatego mówimy, jest to część duża w sferze marzeń. Tak, a więc słuchajcie, całe przemówienie, pomieszane takie konkretne rzeczy dla Gubinki, socjal, plus jakieś takie nieistotne właśnie, że tam 10 minut, intensywność lotnictwa wzrosnąć o 50%, czyli więcej tych pasażerów. Przy mniejszej ilości samolotów, chyba że te 600 zbudują samolotów, to wtedy. Bo jak nie dostaną części od zachodu, to raczej to jest niemożliwe. No ogólnie taki wybór, dużo obietnic, dużo populizmu w tym wszystkim, dużo konkretów dotyczących socjalu. Tak? Czyli konkretne te właśnie te, co powiedzieliśmy, tam 200 ileś złotych, tutaj te programy socjalne i to myślę będzie najbardziej rezonować, tak? Że car obiecał, car nam da. Wiesz co, bo teraz mówiąc poważnie, masz 2 godziny materiału, ale z tego materiału powstanie 600-700 nagłówków w różnych gazetach, w różnych telewizjach i one będą rezonować, o każdym zdaniu będą programy, będzie omawiane za i przeciw. No wiesz, cały kapitał macierzyński, tak, te dodatki, jak z tego korzystać, no ludzie, tak, no będzie to interesować na pewno. Tak, więc to jest po prostu taka bomba informacyjna, która zostanie rozczłonkowana na pojedyncze akapity i będą omawiane one wszystkie przez najbliższe dni, a może tygodni w Rosji. Tak, ja proponuję zakończyć, bo już godzinę mówimy o tym nudnym przemówieniu, za moment zrobimy 2 godziny. To by było dobre, jakbyśmy prześcignęli go. No ale okej. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że udało nam się ciekawie to skomentować. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli tak. Właśnie, ciekawe co u nas będzie rezonować, tak? Bo myślę, że w Polsce będą rezonować ta polityka, tego czego chyba było najmniej, nie? Czyli zagraniczna polityki wojna. Zagranicznej, tak. Znaczy wojnie to było, ale to takie, wiesz, te patriotyczne, takie jakieś nieistotne, natomiast pewnie u nas jakieś takie krótkie te z polityki zagranicznej, a pewnie na temat tego socjalu będzie mało,
a to stanowiło plus te jakieś tam te dodatki, nauczyciele, turystyka, lotnictwo i tak dalej, to było powiedzmy 2/3 całego przemówienia. Dokładnie, więc mamy wszystko. Do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Trzymajcie się, cześć.